Telekomunikacja Polska. Pasażerka Zofia Radecka, udająca się do Malagi. Malaga 10 gdzie? Pilnie proszona o Stanowisko zgłoszenie trzecie. się do Ale to już za sprawy późno. bagażowej. Jeszcze raz powtarzam, pasażerka Zofia Radecka. To ja. Lat 40. Słucham? To ja, do udająca Malagi, się do Zofia Malagi. Radecka. Pilnie Lat proszona o 40? zgłoszenie się do sprawy Co? bagażowej. Ma pani 40 lat? A co to panią obchodzi? Dziś są pani urodziny. Mamy dla pani niespodziankę w imieniu portu lotniczego imienia Fryderyka Chopina. Proszę zdmuchnąć. To ma być żart? 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje Kuba! Florka? Kuba? Szczerze, nie jest dobrze. Kuba, ja już nie wytrzymuję. Musimy zmienić sypialnię albo w ogóle się stąd wyprowadzić. 100 lat, niech żyje. Umówiliśmy się, że tych urodzin nie obchodzę. No. Dziękuję. Oho, nie muszę robić śniadania. Coś pięknego. No i co? Co? Jest jakaś różnica? W stosunku do czego? Do wczoraj. Nie ma. Ej, ale błagam, nie mówmy o tym. Nie mówmy, ile mam lat. Jak byłam taka jak ty, to mój dzisiejszy wiek wydawał mi się zaawansowanym wiekiem starczym. A tak nie jest? Nie, mama jest w super formie i z dnia na dzień ma się coraz lepiej. A jak skończyłam 20, to obiecałam sobie, że na te dzisiejsze urodziny pojadę do Paryża i rzucę się z wieży Eiffla. Aha, tylko że wtedy ja rzucam się za tobą, w ostatniej chwili cię łapię i zabieram na kolację do restauracji na najwyższym piętrze. Tam, gdzie wylądował James Bond? Właśnie tam. A jak u nas się nazywa? Jules Verne. Nie dałbyś rady. Ja bym nie dał rady. No oczywiście, tam trzeba rezerwować stolik pół roku wcześniej. Znajomego szefa sali wcisnąłby nas gdzieś. A jak on cię nazywa? Jules Verne. Tutejsza idiotko, rzekł kretyn miejscowy. Czy pragniesz pójść ze mną na film przebojowy? Miejscowa kretynka odrzekła z ochotą, ale bowiem cię kocham, tutejszy idioto. Nie, to nie do wytrzymania. Ta wasza symbioza. Przestańcie, bo się zeżygam. Nie lubisz Tuwima. Zaraz, bo znów zapomnę. Ile ważył koń trojański? Pusty czy z załogą? O rany. Tego tylko brakowało. Berbery?
Nigdy nie lubiłam Gerber ciężarówek. To nie ciężarówka, to Hammer. Dobra, muszę kończyć, no. O, cieszę się, że was złapałem, znaczy zastałem. Zosiu, chciałem ci złożyć najlepsze życzenia urodzinowe. Cóż za mordercza pamięć. Życzę ci... O, szczęście widzę już masz, więc życzę ci przede wszystkim zdrowia. Zdrowia, bo jak zdrowie będzie, to wszystko będzie. No, tak, dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo. Witaj, cześć Jakubie. O, aleś ty bladziutki. Powinniście gdzieś wyjechać, opalić się. Jasne. Cześć, Darek. Cześć, tato. No, trochę się śpieszymy. Dzięki za kwiaty. Można to było inaczej załatwić, nie z samego rana. Właśnie jedziemy z Florką. Ale ja właśnie po nią przyjechałem. Florentynko, nie przywitasz się, statusie? No powiedziałam cześć. Babcia Renia bardzo chce się z tobą zobaczyć, wiesz? Złożyć ci życzenia na nowy rok, nawet możesz na noc zostać. Mieliśmy swoje plany. Może się babcia z nią umówić na później? No ale jutro to ja nie mogę, wyjeżdżam na polowanie. Miałem dzisiaj, ale zostałem, żeby się złożyć życzenia. Wow, ale mam szczęście, dzięki. Istnieje telefon, zawsze można zadzwonić i się umówić, tak? Tak, jasne, pozwolenie na audiencję. Jak zwykle nie zachowałem się. Pojadę dzisiaj z tatą, ale po mnie przyjedziesz, tak? Ma się rozumieć. I powiem mu dzisiaj. Nie, wiesz, ja nie sądzę, żeby to był najlepszy moment. A, może przy okazji wezmę rogi. Świetnie, są naszykowane, pójdę po nie. No, jak tam w szkole, Florentynko? Akurat ferie. A dobre masz oceny? Wiesz, 5. klasa to nie przelewki. Jestem już w 6. Ha! Jak ten czas leci? No. Zocha, a może byśmy tak wrócili do siebie, co? Słucham? Tworzymy taką piękną rodzinę, zobacz. Florentynko, chciałabyś, żeby tata drugi raz się ożenił z mamą? Mama już ma męża, tato. Mówiliście sobie gniazdko w moim domu. Przepraszam? Gniazdko w twoim domu? Już dawno cię z Kubą spłaciliśmy, to jest nasz dom. No jasne, spłaciliście, żeby mówić sobie gniazdko. O, dzięki. Widzę, że rury wymieniają. Czas najwyższy. No, to skoro mamy iść, to chodźmy. Do widzenia. Chodź, Cześć. córeczko, chodź. I to się tak będzie wlec. Tyle lat po rozwodzie on przychodzi, jak gdyby nigdy nic, jakby nas coś łączyło. No bo łączy. Niby co? Florka. Tato, muszę ci coś ważnego powiedzieć. Czekaj, córcia, tylko zobaczę, czy mi rury dobrze kładą, wiesz? Strasznie cię przepraszam za to moje poprzednie życie, że się wcześniej nie spotkaliśmy, że Florka nie jest twoją córką, że muszę ją dzielić z tym jej byłym ojcem. A myślisz, że ta nasza tak zwana prawdziwa córka byłaby fajniejsza? No, to skoro mieszkam z Kubą i on mnie wychowuje, to chciałabym mieć na nazwisko Albrecht Radecka. Ale córcia, wbijasz tatusiowi nóż w serce. Przecież ja też się wychowuję! Nic ci nie jest? Nic nie stało! Halo, żyjesz pan? I z tymi rogami do rowu. Bardzo symboliczna scena. Szkoda tylko, że sobie nie skręcił karku. O mało nie złamał nogi, ratując rogi. I co, o zmianie nazwiska oczywiście nie ma mowy. Zaraz, jak to? Florka poprosiła Darka, żeby się zgodził na zmianę na nazwisko Kuby? Nie na zmianę, na dodanie do nazwiska Kuby. Niedługo idzie do gimnazjum, Kubę znają z telewizji. Chciało uniknąć pytań, dlaczego ma inne nazwisko. No, nazywałaby się Albrecht po Darku i Radecka po Kubie jak ja. No i jak mu to Florka powiedziała? Padł do rowu. Wiesz co, Zośka, ty jesteś dowodem na istnienie Boga albo przynajmniej opatrzności. Ja? Dlaczego? Wyrwałaś się spod władzy męża tyrana, spotkałaś super faceta, którego twoja córka uwielbia nawet bardziej niż własnego ojca. To musisz być strasznie szczęśliwa. Tereska, a pokaż, co ci się stało w oko. Nic mi się nie stało. Uderzyłam się niechcący w szafkę właśnie. Co on znowu to zrobił? Ty powinnaś go... Nikt nic nie zrobił, dziewczyny, na... Rzecz ode mnie z tym numerkiem. No, lecę. Pa.
Zocha, ty się trzymaj w tę urodzinę. Wszystkie nas to czeka. Do zobaczenia w poniedziałek w pracy. Pa. Pa, Marta. Cześć. Do siego roku. Pa. Ten skurwiel ją bije. Dlaczego? Nie do wiary. Damski bokser. I pomyśleć, że się mogli nigdy nie spotkać. Pamiętam ten dzień, jak przyszedł do naszego dziekanatu. Zosia, ty nie masz czasem imienin? Musi mieć. Bo to dzisiaj. Masz może coś do kawy? Chyba się zgubiłem. Szukam dziekanatu socjologii. To nie w tym budynku, właściwie to 2 ulice dalej. Ja pana zaprowadzę. Tereska, masz zaraz ćwiczenia, nie zdążysz. Wyrobię się, zresztą nawet jeśli to się spóźnię. Ale wpadła. Ale jak to pamiętasz? Pamiętasz, kiedy to się stało? Mam świetną pamięć epizodyczną. Jaką? Dotyczącą własnych przeżyć. Cześć, babciu. No i mam 40 lat. I czasem strasznie mi ciebie brakuje. Dziękuję ci za wszystko, bo wiem, że cały czas nade mną czuwasz. Żałuję tylko, że Florka nie zdążyła cię poznać i ty nie poznałaś Kuby. Była jeszcze wersja angielska, ale się sprzedała. 40? Skąd pani wie? Słucham? No co panią obchodzi, ile mam lat? Podałam tylko cenę, 40 zł. O, przepraszam panią bardzo. Chyba mam obsesję. Co za spotkanie! Co pani robi dziś wieczorem? To zależy. A co to jest za rura? Niespodzianka. A ja też mam dla ciebie. Tylko najpierw muszę podlać kwiaty. Pójdziesz ze mną? Podać kwiaty? Jakie kwiaty? Jacek mnie prosił. Wyjechał na 2 tygodnie. Ale ma tu fajnie. Podoba ci się? Pytasz się. Jemu to się powodzi. Ile takie coś musi kosztować? Nie mam pojęcia. Kupę kasy. Ty byś naprawdę chciała mieszkać w Starej Czynszubie? Z tobą to nawet mogę pod mostem. Pod mostem? Bardzo chętnie. Lubię otwarte przestrzenie i dreszcze emocji. Oddać kwiaty? A gdzie meble? Zosiu, trochę cię oszukałem. Kuba! Co? Mój prezent na twoje urodziny. O rany boskie. Mamy na to pieniądze? Długo oszczędzałem, nie kupowałem sobie ciasteczek. Poza tym Rosjanie i były demoludy kupili prawa do serialu. No i kredyt. Ty tajemniczy dupku. Nie spytałeś mnie o zdanie. Jeżeli ci się nie podoba, mogę jeszcze wycofać zaliczkę. Nie w życiu, Boże, jak tu pięknie, nie wierzę. Skąd wiedziałeś, że masz o czymś takim? Trochę cię znam. Ludzie, to dziś
dzisiaj, nie boicie się? Bo ja nie mogę się doczekać. Czego? Milenium. Co milenium? No milenium nadchodzi, dziś w nocy wszystko ma zwariować, głównie komputery. Ha, się będzie działo, będzie się działo! No, Jakubie, szczęśliwego milenium! Tak naprawdę to nowe milenium zaczyna się w 2001, a 2000 jest ostatni rok starego. No ale w nocy wszystko ma zwariować. To jest taka medialna histeria, że potem wszyscy odetchnęli z ulgą. Nic się nie stanie. Nigdy się nic nie działo. A skąd wiesz? Ostatni raz działo się 1000 lat temu. Florka! Też miałeś w życiu prezenty typu posiedźmy w domu? Gorsze. Gorsze? A opowiedzieć wam, dlaczego nie zostałem kulturystą? Bo nauczyłeś się pisać i czytać? To też, ale to jest tajemnica. Ja nigdy nikomu o tym nie mówiłem. No może się nie wygadamy. Ponieważ byłem wątłym chłopcem, Jak miałeś około ile lat? Tak z 10, to bardzo chciałem być dobrze zbudowany. I poprosiłem rodziców, żeby kupili mi hantle. Co? To są takie ciężarki do ćwiczenia. Takie... I kupili mi hantle. Jedno. Nie, jak to jedną? Przecież ćwiczy się dwiema. Mama pewnie pomyślała, 2 hantle naraz w głowie mu się przewróci. Kupimy jedną, a potem się zobaczy. Nie, no przecież nie można ćwiczyć jedną handlą. Właśnie, a ja nigdy nie dostałem drugiej. To ty byłeś biednym dzieckiem, jak byłeś mały. Zapuszczonym. Jakby tak naprawdę chciał mieć 2 hantle, to by je miał. Wiesz, jaki potrafi być uparty, jak coś chce. Wiem. A, Florka! Mam coś dla ciebie. Uwaga. Zamknij oczy. Uwaga. No, chodź tu. Już? O, nie tylko ty się zastanawiasz nad tym problemem. Chodź, coś ci pokażę. Co? Ej! No, Kubasz mi kupił. Jak ty potrafisz wszystko zepsuć? To wersję polską powiesimy w kiblu. Halo? A, no cześć, mama. Od rana próbuję się do was dodzwonić. Gdzie wy się podziewacie? No to czemu nie spróbowałaś na komórkę? Wiesz, że nie lubię komórek. 100 lat ci życzę i uważajcie z tym Sylwestrem, bo dziś wszystko ma zwariować. No, dziękuję. My, mama, olewamy Sylwestra. Jak można olewać Sylwestra? My mamy codziennie Sylwestra. Zobaczysz, że coś się stanie. Komputery nie dadzą rady, w telewizji mówili W bankach są specjalne dyżury. z tego powodu. Muszą tak mówić, bo to pożywka dla debili, medialna histeria, żeby potem wszyscy odetchnęli z ulgą. Skąd to masz? Z szafy. To co, ja jestem debilka. No bo się podniecasz tymi głupotami. A jak pieniądze wam przepadną? Zadzwoń czasami z pozytywnymi wieściami, no. Przecież złożyłam ci życzenie. Nawet w urodziny musisz się kłócić. Mama, ale ja się nie kłócę, no. Nic się nie stanie. A no zobaczymy. Zadzwonię w nowy rok, no. No buzi, pa. Ile razy cię prosiłam, żebyś nie brała moich rzeczy? Kiedyś się tak nosiło? Tak, kiedyś. Zdejmuj, bo mi zniszczysz. Po co trzymasz jak niemodne? Oddaj, biedny. W życiu to był pierwszy ciuch, który kupiłam za granicą. Zdejmuj. To ty załóż. Florka, nie denerwuj mnie. Wystarczy, że mam urodziny i Sylwestra jednego dnia. Zdejmuj. Muszę jedno wybrać do szkoły, które? Teraz mnie o to pytasz? Przecież są ferie. Później nie będzie czasu. Które wybrać? O! Pokaż, które. O, na pewno nie w życiu. Zobacz, co zrobiła. Źle wyszłam. Gosiu, nigdy nie żyj pamiątek. Mamy negatyw, nic się nie stało. Lolka, kiedy zdejmiesz tę sukienkę? Wyrzuć to. No. No, ale naprawdę olewamy tego Sylwestra. Naprawdę. Idź już spać, no. Jutro będzie nowy dzień pełen wrażeń. Mama ma rację. Papa. Powiedziałam dzisiaj babci, że żałuję, że nie jestem młodsza 15 lat. Moglibyśmy być już 15 lat razem.
Dobrze, że się w ogóle spotkaliśmy. Zresztą wcześniej mogło być różnie. Może bym ci się nie spodobał. Albo ja tobie. Albo ty mnie. Ty chamie, jak ja mogłam ci się nie spodobać? Nie, no skąd? Przecież jesteś nieludzko piękna. Zrobię sobie powieki i zobaczysz wtedy. Ty chcesz dobrowolnie kłaść się pod nóż? Zwariowałaś? Nie chciałbyś mieć młodszej żony? Powtarzam. Jesteś nieludzko piękna. Ludzie, naprawdę olewamy, bo to za 5 minut. Dawaj, 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 dawaj! Czekajcie, nie mogę w nowym milenium bez makijażu! Nowe milenium jest dopiero za rok, chodź już! Mamo, no! Nie zaczynajcie beze mnie! Milenium nie czeka, została minuta! Szybko. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Wszystkiego najlepszego, żeby ten rok był lepszy od ubiegłego i niekoniecznie od następnych. Zasnęła. Dziękuję ci, że wreszcie wyprowadzamy się z tej sypialni. Spoko, wodza. Szykuj się. Wrócę i dam ci wycisk. Wracaj i daj. Nie jest tak źle. Nowe milenium zaczęło się. Cholera jasna, komuna się skończyła, a w elektrowni Lenin wiecznie żywy. Paliłeś papierosy? Skąd ty tu się wziąłeś? Co to za pies? Po co mnie budzisz? Co się tak drzesz? Co ty tu robisz? Spieprzaj stąd! Jakie spieprzaj? Kuba, co tu się wyrabia? Jaki Kuba? Jezus, to sen. Co ty robisz w moim łóżku? Co ja robię w twoim łóżku? Jestem twoim mężem. Jaki Kuba w ogóle? Czy ty czegoś przede mną nie ukrywasz? To sen, jak na lotnisku, Spać, spać. A, to sen. No dobrze. A może byśmy tak się troszeczkę pokochali? Co? Pogadamy jutro? Ała! Ale miałam koszmar. Dobrze, dobrze. Jutro opowiesz.
nami. Kuba! Zrób mi kawki! Kurczę, zgubiłam szkło kontaktowe. Kuba! Florka, jakby ktoś znalazł moje kontakty! Dobrze, że się wynosimy z tych czworaków. Tylko ganianie w góra dół jak latarnik. Rany, lepiej widzę bez. A! Jak ty się wczoraj zachowywałaś, co? Mądra jesteś? Rozwaliłaś mi nos. Co ci znowu odbiło? Och, ty w mordę. Jak ty się do mnie odzywasz? Plan Jaruzelskiego doniosłą inicjatywą. Jaruzelski, a co cię nagle Jaruzelski obchodzi? Chciałam, to mam. I ja też mam. Chciałem żony, która by mi śniadanie robiła. To mam. Sucha bułka, proszę bardzo, smacznego. Co? Co się tak na mnie drzesz? Dlaczego mam ci robić śniadanie? Czasem mogłeś też mi robić śniadanie kiedyś. Ale kochanie, coś się stało? Pokłóciłeś się z matką? Mam tylko nadzieję, że do wieczora ci przejdzie. Przychodzą tatkowie i Szwedzi. Słuchaj, ta kolacja może nas ustawić do końca życia, więc błagam cię, postaraj się, żeby było super, tak jak potrafisz. Jacy Szwedzi? Jacy Szwedzi? To ja ci dziękuję za zainteresowanie tym, co robię. Od pół roku przygotowuję deal stulecia, a ty nawet nie raczysz pamiętać, że to dzisiaj. O Jezu. O Jezu. Ty na uniwerek nie idziesz? Hej. Uniwerek? Nie, zrobię sobie wolne. A, wolne. Dobrze, bardzo dobrze. Chcesz się przygotować na ich przyjęcie, to bardzo dobrze. Przed mam przyjęcia, muszę zebrać myśli. To ty se zbieraj. A ja pójdę zarabiać na to, żebyś ty mogła czasami nie chodzić do pracy i sobie zbierać myśli. Zadzwoń jakby co. Co, jakby co? Po prostu zadzwoń. Na komórkę? Na komórkę, wiesz co? Może moje biuro nie jest wzorem schludności, ale obyłoby się bez szyderstwa. Nie może być prawda. To sen. Bardzo realistyczny koszmar. O godzinie 9 ministra Sabocila przyjął Dzień Wojciech świstaka w Jaruzelski. mordę. W Warszawie sztandar komendy. Szkoda, że nie chciałam być wyższa zamiast młodsza. Sztandar pracy. Trzeciej klasy. Florka. Ani chwili dłużej. Dzień dobry. Dzień dobry. Są wolne pokoje? Tak. To poproszę jedynkę, jeśli się da. Postaram się. Na jedną noc? Tak. Chociaż wie pan co, może na dwie najbliższe też. Poproszę dowód. Proszę. Ale pani ma warszawski meldunek. O, od 5 pokoleń. No to nie mogę pani zameldować. Dlaczego? Pani żartuje? Nie, nie żartuję. Dlaczego? No bo takie są przepisy. No to je zmieńcie. Oczywiście, ale to chwilę potrwa. No ja nawet wiem ile. Tak? Ciekawe ile? 2 lata i... 16, 11, 20 dni. No to zapraszamy za 2 lata i 20 dni. Seksy okulary.
Marki, dolary, bony, marki, dolary, bony, marki, dolary, bony, marki, Co? dolary, bony. Change money? Spadaj, gościu. Marki, dolary, bony, marki, dolary. Kuba, gdzie jesteś? Cześć. Cześć. No wiem, że jesteśmy pokłócone, ale musisz mnie przenocować. Jesteśmy pokłócone? O co? A nie jesteśmy? A to jeszcze lepiej. Coś ty zrobiła z włosami. Zapuściłaś, chciałaś? Wchodź, mów, co się stało. Wszystkiego najlepszego w dniu imienin. A, imieniny, imieniny. Odeszłam od Darka. Jak to odeszłam od Darka? Jako 10 lat za późno. Z długimi ci było lepiej. 10 lat? O czym ty mówisz? 3 lata po ślubie, a znacie się 5. Nieważne, no. Przenocujesz mnie? Chciałam do hotelu, ale zapomniałam, że macie tę cholerną komunę. Jutro coś sobie znajdę, nie panikuj. O czym ty mówisz? Przenocuję cię. Wolisz w pokoju ze mną czy z babcią? Z babcią? Babcia żyje? Świetnie, że mama już jest, bo ja muszę lecieć. Babcia. Zosinko, chodź tu do mnie, moja kochana solenizantko. Wszystkiego najlepszego w dniu imienin. Babciu, moja kochana. Zdobyłam dla ciebie ptasie mleczko. Co tobie? Stało się coś? Tak się cieszę, że cię widzę. Niedobrze, że tak odeszłaś. Jeśli Darek nie był wobec ciebie uczciwy, to raczej on powinien odejść, jeśli jesteś pewna, że mu nie wybaczysz. Za moich czasów kobiety bardzo często wybaczały mężczyznom zdrady. W końcu to tylko mężczyźni. Babciu, czasy się zmieniły. Zresztą nie chcę mu wybaczać, a najważniejsze, że go nie kocham. Kochasz innego? Tak. Chcesz z nim być i coś stoi na przeszkodzie? Tak. Tamten jest żonaty? To nie jest ten problem. To jaki jest problem? Że poznam go dopiero za 8 lat. Dopiero za 8? I już go kochasz? Tak. To mężczyzna mojego życia. Babciu, tobie jednej mogę powiedzieć, jak jest naprawdę. Tylko obiecaj, że się nie będziesz ze mnie śmiać. Obiecuję. Znam swoje przyszłe życie, najbliższe 12 lat, dzień po dniu. Znasz? Skąd? Bo już je raz przeżyłam. Przeniosłam się w czasie. To ciekawe. Leżałam sobie w łóżku z Kubą 1 stycznia 2000 roku. Weszłam na chwilę do łazienki. Wracam, a tu o 87 w łóżku leży Darek, którego nie kocham, a Kuba, którego kocham, zniknął. Tak, ja sama odradzałam ci małżeństwo z Darkiem. Ale dziś ci radzę, skoro jak mówisz, przeniosłaś się w czasie i wiesz o nim wszystko, to może postaraj się temu zaradzić. Może uda się coś uratować. Nic się nie da uratować. Nie mogę być z Darkiem, odkąd poznałam Kubę. Zresztą jak zaradzić? Wejść do pokoju, zanim ściągnie spodnie? Oczywiście. Mogę to zrobić, ale nie mogę wpłynąć na to, co ma w głowie. Darek to facet, który nie powinien zakładać rodziny. Może nie jest go tak łatwo. A ty co byś zrobiła na moim miejscu? Gdybym się przeniosła w czasie? Na pewno starałabym się naprawić, co się da. Ale na pewno
nie wyprowadziłabym się z domu. To twój dom. Oj, babciu, jak dobrze, że jesteś. Tereska, jesteście. Samosia. To ja lecę, cześć. Siemasz, Jurek Ogórek. Umówisz się kiedyś ze mną? Co się stało tak nagle? Jesteś mężatką, ale dziś nie widzę obrączki, więc myślę. Ciepło, ciepło. Zapraszam do lektury książki Atrakcyjność interpersonalna od pierwszego wejrzenia do związków uczuciowych. Osoba z sąsiedztwa, efekt częstości kontaktów. Czyje to czyje? Psychologia społeczna, Aronson Wilsonaker, Warszawa 97. Przeczytam na pewno 97, chyba 87. Jasne, ale ja tu w innej sprawie. Robię kawę. Prawdziwa nerdowska. Tata przywiózł z delegacji. Zosia, ty nie masz czasem imienin? Musi mieć, bo to dzisiaj. Masz może coś do kawy? Da się mleczko. Tereska, chodź na chwilę. Chodź. Przepraszam, chyba się zgubiłem. Szukam dziekanatu socjologii. No co ty, Zocha, nie wygłupiaj A socjologia jest na Karowej, kompletnie gdzie indziej. Mam nadzieję, że nie przeszkadzam. Jania sobie robi. No, troszkę. Do widzenia. Niech pan już idzie, bo to kawałek stąd. Zagrzeszna, to ty nie jesteś sympatyczny facet. Wiem, co robi. Zwariowała się do ciebie z kawą, a ty o. Oj, Reniu, tak się cieszę, że będziemy pić tę kawę same. A za 10 lat założymy gabinet psychoterapeutyczny. A ja? A ty się będziesz w nim leczył. Fajnie, fajnie. Dzień za dniem pada deszcz, słońce śpi, nie ma cię, jest mi bardzo, bardzo źle. Zimny kraj, zimny maj. Koty śpią, miasto śpi, czarodziejskie śnią się sny. Proszę bardzo, zapraszam. Proszę usiąść. Jeden momencik. Proszę. A wiecie panowie, co jest najlepsze na świecie? Komunizm. A co jest najgorsze? To, że jest u nas. Zwariowałaś? Tak, bo wyszłam za ciebie za mąż. Co ty, wiersze piszesz? Przecież gości mamy. To ty masz gości. I naprawdę nic nie przygotowałaś do jedzenia? Dlaczego zawsze ja mam przygotowywać? Jak tak lubisz jeść, to mogłeś się przygotować. Przygotowałbym się, gdybyś mnie uprzedziła. Uprzedziłam cię, że mam to w dupie! Jezus Maria, Zocha. Zocha, przepraszam cię. Na śmierć zapomniałem. No przecież imieniny.
Wybacz, Zosiu, naprawdę. Ale wiesz, to wszystko przez to spotkanie. No ty wiesz, jakie to jest ważne spotkanie? No pamiętasz, że opowiadałem ci. Svensony szukają miejsca pod Warszawą, bo chcą tam założyć Ikea. I strasznie im się spodobały te moje 3 hektary nieużytków. Zosiu, to może być żyła złota. To nas ustawi na całe życie. Będę ci wyprawiał imieniny codziennie. No Zocha, no nie rób mi teraz tego, no. Czego ty chcesz właściwie? Żebyś dał mi spokój. No dobrze, dam ci spokój, jak przygotujesz kolację. Będziesz mogła sobie wyjechać na tydzień, gdzie będziesz chciała. Ja nie chcę wyjeżdżać. To jest mój dom. Ty wyjedź jutro na 2 tygodnie. Jutro? Jak jutro, no? Daj mi przynajmniej za 2 dni, muszę na to przygotować ludzi w firmie. Obiecujesz, że mnie zostawisz na 2 tygodnie? Tylko przygotuj tę kolację, błagam. W domu nic nie ma. Nic nie ma? Wszystko załatwię. Kabanosik, schabik, polędwiczka, szyneczka, wszystko jest. Wiesz, co ja musiałem wykonać? Poświęciłem karnet na konfrontację za kolorowy telewizor. A za ten telewizor dostałem 2 rowery, składaki dla bliźniaków kierowniczki mięsnego. I teraz mam wejście do Supersanu przez cały rok, od tyłu. Wszystko jest w lodówce, tylko zacznij działać, błagam. Zrobić tę kolację. To będzie nasza ostatnia kolacja. Ty moje, ty... No. A, i jeszcze dobra rada. Lepiej nie opowiadaj im o tych wakacjach w Szwecji. No co ty za... Przecież ja wiem co, kiedy i do kogo. Zosia, kolacja pierwsza klasa. Od miesiąca nie miałem kabaноsa usta. To ostatnia kolacja, jaką robię w tym domu. Tym bardziej dziękuję. Rozumiem. Ja też czasem mam ochotę wyjść z kuchni, wziąć walizkę, zostawić ziemniaki na gazie i zwiać na zawsze. A co to miało być, Marta? Taki nowoczesny żart? No, stary, ona nie żartuje, ona mówi serio. Czy to nieodpowiedzialne? Jeszcze jak? Ja też tak zrobię. Dość tego niewolnictwa. Poza tym, co to za spotykanie się po domach? Od czego są restauracje? Ja, men då får vi ta och gratulera frun i huset. Vi kommer väl att börja ett gott samarbete framöver. Lars, gratuluję bardzo wspaniałej żony. Cieszę się, że będziemy partnerami w interesach. A, ja też się cieszę. Do wszystkiego najlepszego. Zdrowie. My, Polacy i Szwedzi, mamy wiele wspólnego. Mieliśmy wspólnego króla, mamy wspólne morze. Szwedzi mają dostatek wszystkiego, a my mamy wszystkiego dosyć. A to ja wam opowiem o moich wakacjach w Szwecji. No powiem. Takie 10 lat temu miałem wakacje. Yxen Skarsgårdskrok pod Sztokholmem. Dawaj, dawaj. Z tym oto tutaj obecnym Tadeuszem od 10 lat jeździliśmy sobie na wakacje razem. Wódka, papierosy, wymiana barterowa. No, z czegoś trzeba było żyć, nie? Tadeusz miał Fiata 125P. Yellow Bahama. A ja? Niewiadów 27. Przyczepa kempingowa. Jaki młody wtedy byłem, nie? A to wtedy trudniej było załatwić niż mieszkanie. No i w 1977 ja nie dostałem paszportu. Wakacje zagrożone. No i ewentualny zarobek, z którego później utrzymywałem się przez cały rok w niebezpieczeństwie. I co mnie ratuje? Gen przedsiębiorczości. Företagaranda. 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 Tadzik holuje mnie z przyczepą do Świnoujścia. Tam ją pakuje na prom. Zaprzyjaźniam się z kierowcą tira. I za pół litra kierowca mnie holuje na kemping w Yxen właśnie. No i tam już 2 miesiące po prostu handel, imprezy. No, oczywiście z pełną kulturą, prawda? To jeszcze było przed Poznaniem Zochy, ale pełna kultura. No i ani się spostrzegłem, wszyscy moi znajomi wyjechali. No i zostałem sam z tą przyczepą na kempingu. A tutaj semestr jesienny się zaczął, no jednym słowem źle. Ale od czego gen przedsiębiorczości, nie? Företagaranda. Zgłaszam się na policję, że mi ukradli samochód. Oni mówią, to niemożliwe. No to im pokazuję przyczepę, nie? To jak już zobaczyli przyczepę, to już było dla nich jasne, że skoro jest przyczepa, no to musiał być samochód, nie? Nawet o papiery nie pytali. I zaczęli szukać tego samochodu po całej Szwecji. No i tam trochę to trwało, nie? Ja wtedy mieszkałem w hotelu, bo zapłacili mi za hotel. No i w końcu nic nie znaleźli oczywiście, no bo jak? No i przychodzą policjanci, wijąc się ze wstydu, mówią, proponują mi, żeby podwiozą, prawda, tam na prom do Polski. No i proszę państwa, ja sobie siedzę, palę sobie papieroska, a policyjne Volvo holują moją przyczepę. I taki starszy oficer mówi, proszę pana, ja bardzo przepraszam, ja 30 lat pracuję, to się nigdy nie zdarzyło. I w Świnoujściu? W Świnoujściu czekam ja, w Yellow Bahama. I zawozi mnie do Warszawy. Jedyne kurna takie wakacje po prostu w świecie. W przyczepie bez samochodu. Men vänta, förstår jag det rätt? Letar polisen efter en bil som inte finns?
Leoś pyta, czy dobrze zrozumiał, że szukali policja samochodu, który nie istniał. No skąd, no? Co varför letar de för? To dlaczego szukali? No bo się frajerom w głowie nie mieściło, że można taki numer wykręcić. Men nu involverar du polisen i att leta efter en bil som inte finns för att du ska komma hem. Istället för att polisen ska kunna göra sitt jobb. Czy ty oszukałeś policję, żeby jechała i szukała twojego samochodu, którego nie ma? Przecież mówisz do frajerzy, no. Nej, nej. Det var inte kul. Leoś mówi, że to nie jest śmieszne. Nie? Zobaczymy się kiedyś same bez mężów? Z przyjemnością. Same co? Żeby ktoś przeciwko nam, tak? Po co gnuć? Sami się wykończycie. To co, może jutro? Okej. To cześć, trzymaj się, cześć. Vi säger hej då. Det var trevligt det här, men tyvärr så har det jobbigt som går. Przepraszam. Do widzenia. Zosieńko, wszystko pyszne. Całuję cię mocno. Do widzenia, dzięki. Do zobaczenia. Miło było, cześć, trzymajcie się. Pa. Trzymaj się, trzymaj. I uważajcie tam na siebie. Zocha, dzięki. Svensson wyraźnie się w tobie zakochał. Mamy ten deal, co? Nie mamy. Twoje nieużytki poleżą odłogiem. A jak poleżą? Łomianki, idealne miejsce na Ikea. Ikea będzie w Jankach. Łomianka. Wiesz, Marta, zaprosiłam cię na kawę, bo coś mi się wydaje, że za 3 lata będziemy najlepszymi przyjaciółkami. Ale się trudno zaprzyjaźniam. Ja też, ale wiem, że nam się uda. Po co to odwlekać? Lepiej przyspieszyć. Ja zawsze raczej cię lubiłam. To znaczy, wiesz, spośród rząd tych naszych Ja cwaniaków... nie bardzo. I to był błąd. Bo tak naprawdę to jesteś więcej warta niż my razem wzięte. Żeby nie wiem, jak się było odporną na komplementy od przyjaciółki, to miło to słyszeć. Prawda? No, skoro jesteśmy przyjaciółkami, powiedz, z kim na dziś zdradza mnie mój mąż. No wiesz? Ale pytanie? Ale ja nie wiem, czy on cię zdradza. A poza tym, nawet gdybym wiedziała, to takich rzeczy się nie mówi. Przyjaciółka przyjaciółce. A to już jesteśmy przyjaciółkami. Jeszcze jak? A ty byś mi powiedziała? Gdybyś wiedziała coś o Tadeuszu? Oczywiście. Ja tam nie wierzę. Takich rzeczy się nie mówi. Wiem, że tak naprawdę w głębi duszy jesteś bardzo nieszczęśliwa, że Tadeusz jest mało czuły, że ciągle przeżywasz jego romans z widzem z Polonia. Wiem. Ale skąd to wiesz? Nawet jeśli chlapnęłam coś takiego po pijanemu, to dawno i nieprawda. Jasne. To z kim zdradza mi Darek? Ale ja nie wiem. Dowiedz się od Tadeusza. Kurde, żeby kawę podawać w szklankach. A w czym? Proszę pani. No nic. Za 10 lat zrobią tu super suszarnię. Realnie w kawiarni? Knajpę sushi. Po japońsku. Surowa ryba na ryżu. Wow, ochyda. Będziesz się zajadać, zobaczysz. Bardzo proszę. Można kartą? Tak, proszę. I pomyśleć, że nagle 16 maja 87 roku zostaniemy przyjaciółkami na śmierć i życie. Kart? Prosiła pani o kartę. Zapłacę gotówką. Kurde, 16 maja. Cześć! Babciu! Tak, jestem. Pakuj się! Właśnie to robię. I bardzo dobrze, bo zabieram cię nad morze. Ojej, Zosiu, nie nad morze. Do Ciechocinka jadę do sanatorium. A ja cię do tego Ciechocinka nie puszczę. Zawsze chciałyśmy pojechać nad morze i za długo to odkładałeś. Ale skierowanie tak trudno było załatwić. Pół roku czekałam. Gdzie byś chciała nad morze? Do Ciechocinka. Nie martw się, babciu, odkupię ci ten Ciechocinek. Jesienią jest jeszcze piękniej. Cosieńko, ja wcale o tym nie myślę. To o czym myślisz? Myślę sobie, Przyznaj się, co ci chodzi po głowie? myślę sobie, że może bym się piwa napiła.
to jest w porządku, tak? Że ja po prostu po historii nie mogę znaleźć pracy w tym kraju, że, nie wiem, że maluję kominy. Ja chciałem zostać archeologiem, ale się nie da, bo Roboty to jest u nas dostatek. Widocznie, że się pan naraził. Jak naraził? Coś tam... Wolnością jaką. A bzdury tam. No te związki zawodowe, po co pozakładaliście? No bo się łudziliśmy, że tu można normalnie żyć. Można. Nie można. Udowodniliście nam, że nie można. I dlatego mam wszystko w dupie. Jak tylko dostanę paszport, bierzemy z Małgosią Maćka i wyjeżdżamy. Ja nie będę... Nikt tu po was płakać nie będzie. Właśnie, że będzie. Nie mogę powiedzieć skąd wiem, ale wiem, że będzie dobrze. Niech pan jeszcze chwilę nie pęka. No dobrze, a chwilę to ile? Do 4 czerwca 89. Opóźniony pociąg przyspieszony relacji Gdynia Warszawa Wschodnia zwiększy opóźnienie do około 40 minut, powtarzam. Opóźniony pociąg przyspieszony relacji Gdynia Warszawa Wschodnia zwiększy opóźnienie do około 40 minut. Opóźnienie może się zwiększyć lub zmniejszyć dla utrudnienia, przepraszam. Tak się cieszę, że ty się cieszysz i że jesteśmy sobie tutaj tylko we dwie. To jedyna jasna strona tej całej afery z czasem. Jake? Podoba ci się? Co? A może ten? Jezus Maria. No, to który? No wiem, no nie możesz się zdecydować, wiem. Czasem myślę, że to mi się przyśniło. Moje przyszłe życie. Kuba, Florka. Jaka Florka? Twoja wnuczka. Będę miała prawnuczkę Florentynkę? No. Jesteś w ciąży. O kurde! No właśnie nie jestem, cholera jasna. A za 2 tygodnie powinnam być, jeśli chcę mieć Florkę. Niech to szlak. Wolisz czekać na tego swojego Kubę. Tak, i z nim mieć Florkę. Ale jeżeli naprawdę jest tak, jak mówisz, to już nie będzie ta Florka. To co ja mam zrobić? Prezydent Polski na 6 liter 3 E. Wałęsa. Jaki Wałęsa? Prezydent Polski. Bierut. Już 3 korale w tym tygodniu. No ale to jest wyjątkowa okazja, zobacz jakie są piękne. Poza tym to jest ojczyzna bursztyn. Nie mamy pieniędzy. No to pożycz. Znowu? Chcę mieć Florkę, ale nie mogę wrócić do Darka. Nie chcę przede wszystkim. Co? Mam wrócić, żeby mu dać się? Zapłonić? A bez tego trudno zajść w ciążę. Boże, co za element. Słuchaj, bo ja sobie upatrzyłam tylko radę do tej sukienki, co myśmy ją wczoraj kupili. Zobacz, one ją ożywią. Masz. To jest wszystko, co mamy. No jej, no to najwyżej skrócimy popyt. Ty przestań się ze mną ciągle kłócić o pieniądze. Nie kłócę się z tobą, tylko nie mam skąd brać. Z konta. Trzeba więcej zarabiać, wiesz? A pani reflektuje z tych korali, bo ja jestem zainteresowana. Ale chwileczkę, chyba się zastanawiam, prawda? A na razie fruwają motyle, tyle tego, tamtego też tyle. A na razie wierzymy w baśnie i jaśniej, i jaśniej. A na razie kołyszą nas noce, a na razie kołyszą nas dni. Choć już życia wsiadać o południe.
Autobus miejscowego sanatorium wiozący kuracjuszy z Warszawy wypadł na zakręcie z szosy i wpadł do rowu. 15 osób jest rannych. Na szczęście obyło się bez ofiar śmiertelnych. Komendant Stanisław Jarosz z rejonowej komendy Herbatka. Dziękuję. A gdybym nawet spotkała Kubę przypadkiem, co mu powiem? Przepraszam pana, chciałabym mieć z panem dziecko, bo za 9 lat i tak będziemy razem? To trzeba załatwić delikatniej. Jak delikatniej? Wszystko jest do dupy. Oj, babciu, ten wyjazd miał być dla ciebie, a ci chrzanie bez końca. Zapraszam cię na rybkę. Tutaj o rybkę może być trudno. Nad morzem? Gdyby Związek Radziecki miał Saharę, to zabrakłoby im piasku. No, to takie śmieszne. Ojej, chłopczyku, uważaj, za szybko jeździsz. A gdzie mama? Skąd ty jesteś? Nazywam się Robert Kubica, jestem z Krakowa. Robuś, co ty robisz? Przepraszamy panie, nic się nie stało. Chciałabym ci pokazać ten XVIII-wieczny mostek, o którym ci wspominałam. Masz ochotę? No pewnie. No. Lubię Sopot. Jak tu cicho i spokojnie. Szybko! Skurczybyka. Stop. Stój, no Ola. No co, no nie. Dawaj, rower. Ale to jest rower! Tak. Zostawcie mnie! Pomocy! Co się tam dzieje? Hej, to jest mój rower! Dawaj. Ej, zostawcie go! Bo co nam zrobisz, Lukrecja? Oddaj! Ale to teraz jest nasza kolarzuba. Przerzuteczki, elegancko, odejdź co? Oddaj mu rower, co? Tak, rower, no, oddaj rower, jak to jest teraz nasza kolaszówka. Oddajesz? Nie. Zjeżdżaj, mały. Co ty? Co? Co ty? Bandyto ty! Na milicję idę, bandyto ty! Kuba! O Jezus! Co się stało? O Jezu, to był on! Kto? Kuba! Twój Kuba? Nie wiedziałam, że był wtedy w Sopocie. Jak to w Sopocie? Przecież miał być w Kanadzie. Widocznie wrócił. Babciu, bardzo cię przepraszam, muszę pędzić. Ale to się rozumie samo przez się. Wariatka, życie się znudziło? A gdzie ten drugi? Widziałam was przed chwilą. Podrzuciłem go na dworzec. A to był pan Jakub Radecki? Nie wiem, może. A gdzie pan go znalazł? Mieszkał w domu pracy twórczej, prosił, żebym go podrzucił. Dom pracy twórczej? Dzięki. Dzięki. Kurde, wariatka. Przepraszam, chciałam się dowiedzieć, czy mieszkał tu pan Jakub Radecki? Pani jest członkiem? Nie. Bardzo mi przykro, ale nie udzielamy informacji osobom postronnym. Proszę pani, to jest dom pracy twórczej. Bardzo mi zależy. Ja rozumiem, ale mimo wszystko nie mogę pomóc. Nie, może pani, tylko pani nie chce. A to nie jest wszystko jedno? Pani Różo, pani podleje tę paprotkę.
za kraj? Tajemnice robią z byle czego, a od roku jesteśmy w NATO. To znaczy za 12 lat będziemy. Nie powiedzieli ci? Nie. Pewnie źle się do tego zabrałaś. Będziemy w NATO? No. Dzień dobry. Dzień dobry. Przepraszam bardzo. Przechodziłam obok, jak tu od państwa wyjeżdżał motocykl. I temu panu, który siedział z tyłu, wypadły klucze. Nie wiem, ale to może być ważne. No tak rzeczywiście mój mąż odwoził jednego z gości na dworzec. Dziękuję pani. Żona wraca z Juraty, to oddamy klucze, ale dopiero jutro. Ten pan może mieć kłopot z wejściem do domu. No ale na to nic nie można poradzić. Jeżeli to ktoś z Warszawy, to mój wnuczek wraca dziś samochodem. Może podrzucić. Tak? No to może dobrze się składa. Może dobrze się składa. Dam pani adres. Bardzo proszę. Nie. Egejska 22. To niedaleko mnie, tam gdzie pralnia. Babciu! Jesteś genialna! Pewnie chcesz natychmiast wracać do Warszawy. Muszę wyjść z psem. Chodź. Może byś się przywitała z mężem, a nie muszę wyjść z psem. Od kiedy ty tak wychodzisz z psem? Nigdy nie wychodziłaś z psem. Kiedyś trzeba zacząć. Biorę auto. Samochodem z psem? To gdzie wy? Nad morze jedziecie? Z tym psem? Chodź. Kuba wtedy też miał psa. Pudla. Wstydził się z nim wychodzić i robił to tylko jak było ciemno, ale może nam się uda. To tutaj. Ej! Wiesz co, chyba przesadzasz. Nie było cię 3 dni, ani nie zadzwoniłaś, ja się denerwuję. Ciebie miało nie być. A to co, mam zniknąć? Byłoby najlepiej. Wiesz co, chyba musimy porozmawiać, wiesz, tu masz jakiś problem chyba. Coś ci się nie podoba u mnie? Pomyślmy. To, że chodzisz w łóżku, że nie dotrzymujesz słowa, że nie liczysz się z moim zdaniem, że nie zachowujesz się jak mój przyjaciel, tylko właściciel. Wymieniać dalej. Wiesz co, jestem porządnym, powszechnie szanowanym i cenionym człowiekiem. A te twoje humory robią się coraz bardziej irytujące. Gdybyś trafiła na mniej tolerancyjnego faceta... A gdybym trafiła na bardziej, to nie byłoby, jak to nazywasz, humoru. Wątpię, czy są bardziej ode mnie tolerancyjni mężowie. Czy ja cię jakoś ograniczam? Robisz co chcesz. Wszystko, czego w zamian wymagam, to odrobiny szacunku. I tego już dla ciebie nie mam, Darek. A dlaczego? Bo nie mam. Wiesz co? To ty masz problem. I zdaje się, że poważniejszy problem niż ci się wydaje. Wiesz, idź się lecz, wiesz, do psychiatry się lecz na głowę. Masz, będzie ci chłodniej. Myślisz pewnie, że pani źle się zachowuje, co? A myśl sobie tak, mam to gdzieś.
mi z tą landarą! O Jezus. Cholera jasna. Hostessa, Żaneta, 21 lat, w kawalerce Darkana Weliców. Na polowaniu nosi za nim termos i macha chusteczką na pożegnanie. Darek miał kawalerkę? Tadek nie wie tego na pewno, może ktoś tylko daje mu klucze, jakiś kolega czy coś. Nie wierzę. Nie wierzę, że to nie zrobiło na tobie wrażenia. Ty w ogóle tego nie przeżywasz. Ile razy można przeżywać to samo? Jak się dowiem, to do ciebie zadzwonię. Do domu? Do domu nie. Lepiej na do domu. A z drugiej strony popatrz, jakby było pięknie, gdyby każdy z nas miał telefon w kieszeni. Dzwonisz, kiedy chcesz. Jak w nerdowskim filmie science fiction. Czuję, że za 9-10 lat może tak być. W Polsce? Za 110. Za 110 chciałam powiedzieć. Nie mogę ci wiele dać, nie mogę ci wiele dać, bo sam niewiele mam. Nie mogę dać wiele ci, mogę dać wiele ci. Przykro mi nadgryziony wdzięk pustej szklanki brzeg. Niespełniony sen itp. Podzielony świat, myśli warte krat, zaleczony lęk. Weź to chcesz. Lubię patrzeć w ogień. Kocham cię, Zocha. Ja też cię kocham. Lubię patrzeć w ogień. Kocham cię, Zocha. A ja ciebie nie kocham. Tak można? Wczoraj kocham, dzisiaj nie kocham. Masz okropny charakter. Jesteś egoistą. Egoista to ten, co nie myśli o mnie, tak? I do tego mnie oszukujesz. Jak oszukujesz? Zdradzasz, no. Zaraz. Jak to zdradzasz? Z kim? Dlaczego miałbym cię zdradzać? Dlaczego? Bo tak naprawdę nigdy mnie nie kochałeś. A z kim to mogę zrobić ci listę od naszej sąsiadki Joli po przypadkowo poznane dupę na ulicy? Ktoś ci głupot nagadał. Ja nawet nie wiem, że nasza sąsiadka ma na imię Jolka. No tak, bo z nią dopiero za rok. Wiesz co, ty masz obsesję na punkcie zdrady. Tak przy okazji, kto to jest Kuba? Kuby nie ma. Jeszcze go nie ma, ale będzie. Ty nie jesteś zupełnie normalna. Twoja matka nie mogła ułożyć sobie życia i teraz ty, tak? Wszystko przez nią. Odczep się od mojej matki. To ja byłam głupia, że nie zdążyłam nikogo poznać, jak już padłam na ciebie. Koleżanki mnie ostrzegały, że jesteś kobieciarz. A, bo ci zazdrościły. A ja uparłam się, że cię zmienię. Po cholerę cię zmieniać, a żyj sobie jak chcesz, ale beze mnie. A to, że cię kocham, to nie ma dla ciebie znaczenia? Że cię nie zdradzam? Że nie mam romansów, że kocham ciebie i tylko ciebie? Gdybym nie znała prawdy, prawie bym ci uwierzyła. Jak mam udowodnić, że tak jest? Darek, nie kocham cię. Ale ty się tym tak nie przejmuj. Nasz rozwód nastąpi w 95. Ty zostaniesz z tym kurwiszonem, z którym akurat cię przyłapałam. Ja spotkam Kubę, a nasza Florka będzie go uwielbiać bardziej niż ciebie. Wiesz co? Mówiąc tak, wzbudzasz złą energię. A jaka Florka? Nasza córka Florka. Ty jesteś w ciąży? A to stąd te nastroje. Ale córka miała być Karen. Właśnie nie jestem w ciąży i w tym jest problem. A nie jesteś w ciąży. A chcesz? Chcę Florkę. No dobrze, niech będzie Florka. Czyli kochasz mnie, tak? Dobrze. Czyli nie odejdziesz.
Rysiu, no cześć kochany. No oczywiście, że jedziemy. Strasznie się gubię. Z Zosią wszystko uzgodniłem. A Zosia jest mądra, przecież wie, że mężczyźni mają hobby. No, to do jutra, cześć. Kuba, Florka, gdzie jesteście? W kuchni! Nie będzie bolało i nie dostanę zakażenia. Nie. Tlen w tej wodzie dziela się pod ciśnieniem, rozwalając błony komórkowe bakterii. One nie mają szans. Ostrożnie, Kuba! Widzisz, on wie wszystko. Wszystko? Oprócz tego, co stało się z hiszpańskim złotem. A co się stało z hiszpańskim złotem? Ej, erudyci, dajcie już spokój, co? Boli? Nie, cicho, mam. W Hiszpanii, jak zaczęła się wojna domowa, to... Daj. Czekaj. Republikanie wysłali część rezerw swojego złota do Odessy. Daj. Czekaj. Ruskim? Nie, bolszewikom. Oszaleli? Myśleli, że tam będzie bezpieczne. Poza tym mieli dostać za to czołg. A ile tego było? Czołgów niewiele, za to złota $500 miliarda. Największa, czwarta co do wielkości rezerwa złota na świecie. I co się z tym stało? Spytaj Putina. Kogo? Już, jedź. Uważaj tam. Kuba! Dzień dobry. Dobry. Bez słynnych domów, tych z betonu i tych szklanych sobie sami, ty i ja. Gorące dłonie, drżące skronie, niepojęte, takie piękne, zasnąć strach. Bez ciebie nie ma mnie, przy tobie więcej, dla ciebie mocniej płonę. Bez ciebie nie ma mnie, przy tobie więcej, więcej chcę i płonę. Płonę w miłości do me. Więc historia powstania tego filmu jest dosyć oczywista, żeby nie powiedzieć banalna. Będąc na festiwalu w Moskwie, otrzymałem po prostu propozycję zrobienia tego filmu. No więc skoro pojawiła się taka możliwość, pomyślałem sobie, dlaczego nie? No, Odessa dla filmowców to takie magiczne miejsce. Dlaczego magiczne? No, wie pan, Izaak Babel, Benia Krzyk, Buchakow, Eisenstein i pancernik Pociomkin. Sam pan rozumie. Czy prawdą jest, że w filmie unosisz tytuł Sierp i Łomot? Tak, prawdą jest. Dlaczego nazywa się inaczej? Na to pytanie niech pan sobie sam odpowie. Proszę bardzo, są dalsze pytania? Mądrzejsze? Skoro jesteśmy w Odessie, interesuje mnie jedna rzecz. W 1936, w czasie wojny domowej, republikańska Hiszpania zdeponowała swoje rezerwy złota, ponad $500 miliarda, właśnie w Odessie. Złoto do Hiszpanii nigdy nie wróciło. Ciekawa jestem, co się z nim stało. Pytanie nie bardzo na temat, a już na pewno nie do naszych gości. Przepraszam, jaką gazetę pani reprezentuje? Gazetę Wyborczą. Nigdy nie słyszałem. A kto panią tu zaprosił? Skąd się pani tu wzięła? Przeniosłam się w czasie, ale to długa historia. Dziękujemy już pani. Jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo, redaktor Skucha. Przy okazji chciałam pozdrowić pana Jakuba Radeckiego. Uwielbiam pana scenariusze. Miło mi, bardzo pani dziękuję. Ja napisałem dopiero jeden, ale dziękuję. Skoro jestem przy głosie,
Chciałabym zapytać, dlaczego pan nie jest teraz w Kanadzie na stypendium? Ja wyjeżdżam za tydzień. Skąd pani o tym wie? Wiem o panu dużo. W rewanżu tylko powiem, że nazywam się Zofia Albrecht i chciałabym, żeby pan mnie zapamiętał. Proszę Państwa, ja chciałem powiedzieć, że współpraca z kinematografią radziecką jest dla polskiego kina bardzo ważna, że jest to szansa na swoistą pierestrojkę w tej dziedzinie naszego życia. I to ma być, proszę pani, gospodarka. Czy pani widzi, co te czerwone pająki porobiły z tym krajem? Z rolnictwem, z przemysłem. Przecież żeby masła nie było. Żeby w rolniczym kraju nie było masła. Pocieszę pana. Za 10 lat będzie masła tyle i tak drogiego, że opłaci się kupować na zachodzie. Tak, a z mięsem? Z mięsem to jak będzie? Jeszcze gorzej, pani Jolu. Mięsa będzie pełno, ale nikt go nie będzie jeść z powodu choroby wściekłych krów albo ptasiej grypy. Niech pani nie wierzy w takie bajdy. Ja byłem w Moskwie i w NRD i widziałem, jaki ten komunizm solidny nie rozleci się przez najbliższe 200 lat. Tak jak ten zameczek. O, dziękuję. Bardzo mi pan pomógł. Należy się 1200. Masło będzie i mięso będzie, tylko nikt nie będzie tego potrzebował. I co jeszcze będzie? Wolność. Ale nikt nie będzie jej zauważył. Do widzenia pani. Do widzenia. Misiaczynko, Tak? a kupisz swojej żabci samochodzik? A może być używany? O co chodzi? Dozorczyni z piętra niżej. Chyba rura u pana pękła, bo zalewa mi pan mieszkanie. Jaka rura? Moment. U mnie sucho, nic nie pękło. No to może pod wanną. Jest tu ze mną hydraulik. To niech rzuci okiem na tę rurę, co? Jeżeli to rura. No, dobra, moment. Już. Jaka rura? Taka! Teraz wiesz, dlaczego cię nie kocham? Zosiu, to nie jest tak, jak myślisz. Właśnie widzę. No tak, kocham, ale to właśnie o ciebie chodzi. Przed drzwiami masz spakowane swoje ubrania i nie próbuj wracać, zmieniłam zamki. Brawo, brawo, tak właśnie z wami chłopami trzeba. Ty świnio! Jak mogłeś mi to zrobić? To jest jakieś kuriozum! Kuriozum chyba. Dobrze się zastanowiłaś? Tak, mam tylko tydzień, zanim Kuba wyjedzie mi do Kanady. A jak nie zdążysz? Pojadę za nim. Marta ma znajomego w ambasadzie kanadyjskiej. Skąd weźmiesz pieniądze? Jak będzie trzeba, wynajmę dom. Aż tak zdesperowana? Mówisz, że wreszcie się zauważył? Chyba tak, ale nie mogę go rwać na chama, bo pomyśli, że jestem jakąś szurniętą nimfomanką. A może porozmawiaj z nim szczerze, jak ze mną? Może uwierzy. A ty mi wierzysz? Myślę, że nie wierzysz, ale jesteś po prostu za dobra, żeby mu sprawić przykrość. O, jest. Że mógłbym w czymś pomóc. Zatrzasnęłam klucze w domu razem z paszportem i biletem, a mam samolot za godzinę. A drugich kluczy nie ma? Drugie są w domu. Tam na górze jest okno otwarte.
No właśnie, na górze. No gdzie są te klucze? W torebce na do... Zaraz! Pan mnie włazi do domu, ja pana nie znam. No pani motorower w zastaw. Solo moich ust, gitarowy blues, kilka dróg na skrót, parę stów. Nie, tylko nie to. Nie mogę ci wiele dać, nie mogę ci wiele dać, bo sam niewiele mam. Co wyprawiasz? Zosieńko, wpuść mnie. Nie ma mowy. Cholera jasna, to jest także mój dom. Ty masz kawalerkę. No nie wygłupia się, Zocha, wszystko ci wytłumaczę. Wszystko jest jasne, przynajmniej rozstaniemy się z klasą. Ojej, no strasznie mi przykro z powodu całej tej sytuacji. Chcę cię przeprosić. Skusiłeś, Darek. Trzeba się było nie kotłować z panną Żanetą. Zosiu, ty nic nie wiesz. Darek, ja wiem wszystko. A może byśmy pojechali jutro na polowanie razem, co? Taki romantyczny wypad. Tylko ty i ja. Wynająłem piękną leśniczówkę pod żaganiem. Nie, Darek. I nie nachodź mnie więcej. Koszka, ale zlituj się, no ja nie mam dokąd iść. Kawalerka na waliców. No wymawiają mi od pierwszego. Bądź mężczyzną, wynajmij drugą. To daj mi chociaż psa! Z tego miejsca, posiadającego taką jakość, takie znaczenie w naszych dziejach, łączymy się z wszystkimi naszymi rówieśnikami, rówieśnicami na ziemi polskiej, wszędzie, gdziekolwiek są, czy w środowiskach szkolnych, uczelnianych, czy w środowiskach pracy, gdziekolwiek. To, cośmy tutaj rozważali, odnosi się do każdego i do wszystkich. Każdy młody Czego ty Polak, cały czas szukasz? każda Nie młoda mogę znaleźć Polka paszportu. Nie widziałaś go przypadkiem? Nie wiesz, gdzie że jest? Wydaje mi się, że w szufladzie. ma w Której? swoim życiu Na podobne Kruczej. Westerplatte. W biurze Może mniej paszportowym. mniej Jeszcze to. historyczne, powiedzmy na mniejszą skalę zewnętrzną, ale czasem może na większą jeszcze skalę wewnętrzną. Tego Westerplatte nie może oddać. I że tego swojego Westerplatte nie może oddać. Nie może oddać. Przecież to jest na żywo. Na żywo, ale ja już to słyszałam. A teraz mówię, na dzisiaj wystarczy. A dzisiaj wystarczy. Wierzysz mi teraz? Zabierz wszystko to, co chcę, lecz nie zabieraj. Róża to twoja wierność, zdrada i w niebo wstąpienie. Zadaje cios bezbłędnie, kiedy narasta znużenie. Aha. To cię mam. Wygrałem. Bo mnie zagadałeś. Słowa nie powiedziałem. Cały czas coś mówisz. Florka, nie umiesz przegrywać. Umiem. Kuba, mogę cię na chwileczkę prosić? Daj dzieciakowi czasem wygrać, te stare byku. Mam się podłożyć, przecież ona jest za inteligentna, od razu wyczuje zdradę. Raz przegraj, zrób to dla mnie, okej? Okej, a
To jest niewychowawcze. Jest wychowawcze. Dzieci trzeba wychowywać na zwycięzców. Pani psycholog, statystycznie najwięcej błędów pedagogicznych wobec swoich dzieci robią właśnie psycholodzy. Kuba, nie dyskutuj. Czekaj. Kuba, gramy jeszcze raz. Nie obiecuję. Jeden to żar. 850. W Zielonej Górze trzeba się przesiąść. Słucham? Tak jest. Pośpieszny autobus do Radomia w dniu dzisiejszym odjedzie ze stanowiska 4. O! To pani! Uj! Powinniśmy przestać spotykać się w ten sposób. A w jaki sposób powinniśmy zacząć się spotykać? No wie pani, odniosłem takie wrażenie wtedy w dziekanacie, że między nami coś zaiskrzyło. Da się pani zaprosić na romantyczny wypad za miasto? Młodszy kochanek to tautologia. Tak? Zbieram same pochwały. W twoim przypadku to raczej oksymoron. Tak? Moron. Moron to po angielsku debil chyba. Dokąd idziesz, kocurku? Do Zakopanego. Miałem do Kazimierza. Raz się żyje. Przemieniona do Zakopca. To nie ten autobus! To nie ten autobus! Nie mogę jechać z kimś, kto nie wie, co to oksymoron. Pani jest jego żoną? Też się dziwię. Nie no, bo... Proszę zresztą, niech pani wejdzie. Wejdę, jeśli ta pani wyjdzie. Tak, znaczy ta pani wychodzi, bo to jest żona, tylko to nie jest moja żona. To jest żona kolegi z zaprzyjaźnionego kółka łowieckiego. Oczywiście ma kwaterę gdzie indziej. Oszczędź nam tego, Darek. Niech ona po prostu wyjdzie, ja poczekam w kuchni. Zapraszam panią. Wódeczka. Niech pani leje. To jest koniec. Dziewczynko. Ała! Też to przeżywa. Cudownie, Zosiu, że przyjechałaś. Naprawdę nie mogłaś zrobić mi większej frajdy. A szkoda tylko, że nie zdecydowałaś się wyruszyć ze mną. Mielibyśmy romantyczną podróż, uniknęlibyśmy tego porozumienia. Ciszej. Przegłuszysz zwierzynę. Przepraszam. Ciszej. Wiem, tylko my we dwoje. Ale po drodze zabraliśmy 2 myśliwych, w tym 1 z suką w ciąży. A skąd ty wiesz, że suka Engelmarka ma się oszczędzić? A w ogóle jak mnie tutaj znalazłaś? Przecież mieliśmy być w leśniczówce pod żeganiem. No, uprzedzałam cię, że wiem wszystko. Leśniczówkę zajęły jakieś aparatczyki z KC i musiałeś pójść na prywatne kwatery w bloku do żar. A, to ty wiedziałaś wszystko. A może znasz też numery totolatka w tym tygodniu? A wiesz, kurczę, to by była jakaś korzyść z tego wszystkiego. Zośka, ty pijesz? Ty wódkę pijesz? Wiesz co, zaskakujesz mnie. To dopiero początek.
przyjechałaś, więc nie mogłaś beze mnie wytrzymać. Więc jednak mnie kochasz. Więc nie odejdziesz ode mnie. Tylko ciebie kocham, Kuba. Od kuchni, gdzie dochodził żur, szczędząc słów, gotowi z kanapy poszła świadkiem kubędka. Z piersią dumnie wypiętą, lekkim krokiem po szczęście, lecz nie w duecie. Strumień iskr w niebo szedł, gdy w sumieniu spalał się. Strumień iskr w niebo szedł, gdy w sumieniu spalał się. Poproszę test ciążowy. Słucham, ale o co pani chodzi? No test. Chciałam sprawdzić, czy jestem w ciąży. Czy ja jestem w ciąży, to chyba widać. Kurde, ciągle zapominam, że jesteście zacofani. Zacofani? Zapóźnieni. Zapóźnieni? No dobrze, teraz będę musiała zadać pani jedno z tych niedyskretnych pytań. Niech pani strzela. A więc kiedy ustało pożycie? A jak na to najlepiej odpowiedzieć? No prawdę. Z tym, że skoro, jak pani mówi, nastąpił rozpad więzi uczuciowej i wspólnego gospodarstwa itd. itp., to lepiej, żeby upłynęło jakieś pół roku. No to niech pani zapisze 12 lat temu. No tak, ale pani jest po ślubie dopiero 3 lata. Ach, no tak. Zawsze mam z tym problemy. No to niech pani napisze, że nie żyjemy ze sobą 2 lata. Chociaż to może 2 lata, może będzie 2,5. 2,5. I co, i występuje pani o rozwód bez orzekania o winie? Nie. Cała wina jest jego. No dobrze. W Ameryce puściłybyśmy go goło i boso, ale u nas obawiam się, że będę musiała zostawić mu skarpetki. Zosiu, wiem, że tam jesteś. Zosia! No proszę cię, no puść mnie, no. No widzę cię przez okno, no. Siedzisz, coś piszesz, no. Co to ma znaczyć? Co ty ze mną grasz?
dlaczego zabrałaś samochód? Otwieraj, bo przestrzelę zamki! Halo! Albo pan się uspokoi, albo wzywam milicję. Przepraszam panią najmocniej, ale żona chyba zasnęła, bo nie słyszy, a ja zapomniałem kluczy. Panie kochany, ja tu mieszkam od tygodnia, a wiem, że się państwo rozwodzicie. Przez wzgląd na sąsiadów rób pan to w sposób cywilizowany, no szanujmy się trochę. Przepraszam panią najmocniej, oczywiście ma pani rację. A to skoro pani tak już wszystko wie, to czy w ramach przeprosin dałaby się pani zaprosić na małą kawę? Chyba w innym życiu. Zośka! Zosia. Cześć. A gdzie ty siedzisz? Chodź. Pani Basiu, pani zrobi próbę ciążową, a wyniki do mnie na biurko. Pani poczeka. Ten ćwok, mój szef, nie rozumie, że zapłodnienie in vitro to przyszłość. Każe mi przerwać badania. Mówi, że nic z tego nie będzie. Ale będzie, Marta. Nie gadajmy o tym. Co u ciebie? Wniosłam o rozwód. Matko. Nie zazdroszczę ci. Te rozstania, powroty, płacze, łkania, koszmar. Słuchaj, w takiej sytuacji ty nie możesz siedzieć w domu. Musisz wychodzić, poznać kogoś. Mam zaproszenie na bal zakochanych. Tadek nie może. Pójdziemy we dwie. Na bal zakochanych, we dwie, wezmą nas za lesbijki. A wiesz, że to może byłby jakiś pomysł na życie. Marta. Wolę facetów. Tylko mój wymarzony ma inną i nie zwraca na mnie uwagi. Zostaw moje pieczątki. Zosia. Fajny facet, jak jest zajęty, nie zwraca uwagi na inne. A szkoda. Wygląda na to, że tylko my jesteśmy bez pary. I o to chodzi. Zaraz sobie kogoś znajdziemy. To jest bal dla zakochanych. Jesteśmy super laski. Oczywiście, fantastyczne towary. 2 mężatki, 1 w ciąży. Nie no, bawmy się. Ale szaszłyczek? Co? Ja też proszę szaszłyk. A, skończyły się. A jak to się skończyły? Chcę szaszłyk. No już nie mam, ale może żeberka albo baraninkę. No to co to jest? A, to tak nie do końca wysmażony. Odłożyłam dla siebie. A, no to proszę mi go nałożyć. Ale proszę pani, bez dyskusji. Ja tu jestem gościem, pani jest po to, żeby mi nakładać. Pani ma z tym jakiś problem? Proszę. Zola! Zośka! A wy się znacie? Marta, Teresa, Jurek? Cześć. Jesteście same? A ty? Przyszłam sama, ale na pewno sama stąd nie wyjdę. Teresita, bez brawury. Napijemy się? Dzięki. Serio mówię. Dziś znajdę męża, wróżka mi to przepowiedziała. Tam jest wróżka, która za 1000 zł mówi, co będzie. Chcecie? Chcesz, Zośka? Co? Ja wam to samo mogę powiedzieć za darmo. Ona mi też powiedziała, że w przyszłości osiągnę ogromny sukces razem z koleżanką z pracy. Tak? Tak! Będziemy miały najbardziej renowowany gabinet psychoterapii w Warszawie za 10 lat. Baju to nie Ameryka. A ja? Co będzie ze mną? A ty? W listopadzie urodzi się pierwsze dziecko in vitro. Nie rezygnuj. A, nie jedźcie do Bułgarii na wakacje, bo wam mieszkanie okradną. O ty czarownico. O in vitro to ci mówiłam, ale o Bułgarii nie mówiłam nikomu. Ten w okularach będzie miał nominację do Oscara w 94 czy 95, nie pamiętam, za film, który zrobił we Francji. A ten, który stoi tyłem, jeszcze dziś mnie nie zna, ale za 9 lat będzie moim mężem. Tazo, to weź mu to powiedz. Ja mu powiem. Przepraszam. Jeśli któryś z panów ma ochotę, to moja koleżanka przepowiada przyszłość. Tak, przy wejściu za 1000. A nie, bo za darmo. A ja pozwoliłam sobie tak przeszkodzić, bo dla panów to ma już specjalnie dobre wieści. A na przykład jakie? Upada coś z Oscarem. Mój wuj ma tak na imię. Ale chodzi o jakiś film we Francji. Niemożliwe. Właśnie dostałem przed chwilą propozycję. Z Francji właśnie. Zosia, chodź. No chodź.
A panią już gdzieś widziałem. Czy nie na konferencji prasowej, prawda? A tak, to pani pytała o hiszpańskie złoto. A czy o mnie wiadomo coś? Chiromancji? Za kilka lat będzie pan miał swoją prywatną stację telewizyjną. O, A, i proszę uważać na syna, żeby nie chodził w górę. Iwo rzeczywiście ma świra na punkcie wspinaczki. To fantastyczne. 3 wiedźmy. Czuję się jak w Macbecie. Przepraszam, telefon. A pana nie interesuje przyszłość? Ja w to nie wierzę. Dla pana mama 3 przepowiednie. Jestem zaszczycony. A jaka jest pierwsza? Zostanie pan poproszony do tańca i nie będzie w stanie odmówić. No i pierwsza przepowiednia się spełniła, A jaka jest druga? że niedługo będziemy małżeństwem. W takim razie nie pytam o trzecią, bo jeżeli to miało być zabawne, to nie było. Szkoda, ale za to później będziemy szczęśliwi. A ten serial Kelnerzy, co pan się zastanawia, czy pisać, to będzie hit. To trzecia przepowiednia. Jaki serial? To nie ma być serial. Jak się super bawisz, cię nie mogłam znaleźć. Nie ukrywałem się. No, widziałam. Słuchaj, wracajmy do domu, okropnie mi boli głowa i żołądek. Oni mi dali zatruty szaszłyk. Ja zdobędę ci jakieś pastylki albo napij się wódki. Ja nie będę pić żadnej wódki ani brać pastylek. Wracamy do domu. Dobranoc. Kim była ta pani? Litka? To tylko jego żona, za to bardzo zazdrosna i... Czy ja mógłbym zaproponować pani drinka? Chętnie. No i co? W 87 miał być po rozwodzie. Leżę. Poczekaj. O, sorry, ja wychodzę. Siemasz, Darek. O, naprawdę. Kurde, to 3 razy sztuka. Już wiem, co to jest oksymoron. Mamy wezane numerki. To jest przeznaczenie. Zatańczymy. Ale po co? Po co? Cza. Dzień dobry. A pan Kuba, jak sądzę? Odbijany. Uj, Dosiu. Dosiu. Po co? Dlaczego? Na pewno chcesz ją wyrzucić? Skończmy wreszcie tę dyskusję, ona ma złą energię. Nie wyczułem. Aha, czyli jak zwykle uważasz mnie za wariatkę, tak? No to proszę bardzo, powiedz to, tak? Uważasz mnie za wariatkę, tak? Że nie uważam cię za wariatkę, uważam, że to jest bardzo ładna toaleta. Ale ja jej nie chcę, człowieku, możesz to zrozumieć? Emanuje z niej smutek. To zanieśmy do desy, ktoś się ucieszy. Zanoś, proszę bardzo, ja z nią skończyłam.
dobry. Pani mnie rzeczywiście śledzi. Dziś nie. Oddaję tylko rzeczy do pralni. Co pan robi z tą toaletką? Była prezentem dla żony, ale właśnie przestała się podobać. I co, zostawi pan ją tutaj? Przecież to piękna toaletka z XIX wieku. Skoro się nie podoba, no to won z nią. Naprawdę ją pan wyrzuca? Naprawdę. To ja ją wezmę. Mogę? Oczywiście zapakować? Jeśli mógłby pan do samochodu. Żona naprawdę nie będzie zła? Nie, ona jej nigdy nie lubiła. Mam nadzieję, że nie miał pan przeze mnie nieprzyjemności za ten bal. A co pani przyszło do głowy z tymi przepowiedniami? Jakiś żart? Jasne. Wcale nie przepowiadam przyszłości, ja ją po prostu przeżyłam. Jak to przeżyłam? Zwyczajnie. I jestem już nawet trochę zmęczona opowiadaniem tego, ale niech tam. Cofnęłam się w czasie z 2000 roku. W 2000 ja i pan jesteśmy małżeństwem, bardzo szczęśliwym. Wychowujemy moją córkę, Florkę, z którą dziś jeszcze jestem w ciąży, a która pana uwielbia. Ale mi to nie wystarcza, żałuję, że nie jestem młodsza i że nie spotkaliśmy się wcześniej. No i któregoś dnia jestem o 12 lat młodsza. Jestem w 87. Mam swojego byłego męża, z którym nie chciałabym dzisiaj być i dotknąć go nawet szczotką do mycia kibli. A pan jest żonaty i nie zapowiada się na to, żeby mogło być inaczej. A w dodatku uważa mnie pan za wariatkę. No, wie pani, może nie za wariatkę, ale za osobę nieco, ekscentryczną. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie wiem, jak pana przekonać, że mówię prawdę. Ale co, chciała być pani młodsza i po prostu tak się stało, tak? Wiem, że to brzmi strasznie. Gdybym nagle chciała być bogata albo mówić po japońsku, to nic by z tego nie wyszło. Trochę mi głupio, bo myślałam, że jak w końcu się spotkamy, to pan rzuci dla mnie wszystko. Chciałaby pani takiego faceta? Tak. Przecież mam żonę. Ale to ja, Zosia. Kiedy pan wyjeżdża do tej Kanady? Jutro. No widzi pan. I tak by nam nic nie wyszło. Muszę czekać na pana, bo przecież nie pojadę za panem jak idiotka. Będę czekać. W najgorszym wypadku spotkamy się w 95, a pobierzemy rok później. No, czyli mamy jeszcze trochę czasu, tak? Może jakby pan uwierzył, byłoby inaczej. Gdybym pocałował żabę, to ona zmieni się w królewnę, a jak pocałuję królewnę, to... No tak, tak. Dzięki za toaletkę w każdym razie. Niech się panu wszystko uda w tej Kanadzie. Pani też, znaczy z tym powrotem do właściwego czasu. Trochę się ubrudziły. Mam szczęście, że oddaję do pralni, a nie odbieram.
możemy porozmawiać, Zosiu? No przecież rozmawiamy. To rzeczywiście mi nie przebaczysz? Ja się zmieniłem. Ja też. Jak możesz być taka zawzięta? Nigdy nie byłaś taka zawzięta. Wiem, ale ty brałeś moją dobroć za słabość charakteru. No daj mi wrócić. Nie. W każdym razie ten twój pozew o rozwód to nie przejdzie. Dlaczego? Podałaś, że rozkład pożycia nastąpił 2,5 roku temu. Przecież kochaliśmy się tam w żarach. Nie kochaliśmy się, odbyliśmy stosunek seksualny w celu zapłodnienia. No mów za siebie, dobrze? Tak czy owak nie przejdzie. A już na pewno nie rozwód z mojej winy. Zobaczymy. A poza tym nie oddałaś mi jeszcze wszystkich rzeczy. Jakich? No, trofea myśliwskie, sprzęt sportowy, ja nie mam czym ćwiczyć. Odeślę ci niebawem. A przyszli mi chociaż hantle! Dobra. Pasażerowie Poręba, Zamość i Bonderczu, udający się do Leningradu są proszeni o chwilowe przejście do bramki numer 3. Pasażery Poręba, Zamość i Bonderczu. Przepraszam, pan Jakub Radecki do Kanady odleciał? Jedyna porządka prędzi. Skąd mam wiedzieć? Kanada jest tutaj. Handla! Pan miał jedną handlę, jak był mały. Wiem. Ja naprawdę przeniosłam cię w czasie, wierzy mi pan? Wiem, że to niemożliwe, zawsze byłeś takim racjonalistą. Wypadło z kieszeni sukienki. Ja nie miałem jak do pani dotrzeć. Nie zostawiłaś mi telefonu. Jake, do jasnej cholery, kim jest ta pani? Z tej cholery nie mów do mnie Jake. Jestem Kuby następną żoną. Aha, to bardzo mi przyjemnie. Dzięki Bogu mamy panią z powrotem. Co się stało? Na krótko straciła pani przytomność. Pani mąż już jedzie. Mój mąż? Ja nie chcę, ja się rozwodzę. No, naprawdę nie. Nie odleciałeś? W jakim sensie? No do Kanady. Ja przybiegłam cię odprowadzić. Do Kanady? A po co? Co ja tu robię? Przyszłaś odprowadzić Martę chyba. Wszystko będzie dobrze? Nie ma powodu do zmartwień. To się często zdarza w czasie ciąży. Niedobór hemoglobiny. Ty jesteś w ciąży? Będziemy mieć córeczkę. Florka będzie miała siostrę? Florka? To z kim ja jestem w ciąży? No, ze mną chyba. Który to? Miesiąc? Rok? 2000. Tak się cieszę, że nie jestem młodsza. To już się przeprowadziliśmy. Słucham? Nic. Aha, i nie mówmy Florce o tym, że zemdlałaś. Przejęłaby się. Zostawiłeś ją samą? Jak sam. Florka? No mamo, no! Florka! No, następnym razem bierz samochód. Akurat graliśmy z Kubą, kiedy go wezwałaś. Przepraszam. Zosieńko kochana, nareszcie czekamy na ciebie. Babciu, moja kochana. Wiem, wszystko wiem. Zrobię ci herbaty. Mam odpowiedź
na twoje pytanie. Ile waży koń trojański? Tak. Odpowiedź brzmi: 50 ludzi w środku plus Odyseusz. Każdy w zbroi jakieś 100 kg, razy 51, 5100. A ponieważ koń ważył mniej więcej 12 000, to daje nam razem... Brawo. Wygrałem. Tato, no, to niepedagogiczne. Dzieci wychowuje się na zwycięstwo. To wygrywaj. Przyszłam na świat po to, aby spotkać Ciebie. Ty jesteś moim słońcem, a ja Twoim niebem. Po to jesteś na świecie, by mnie tulić w ramiona, cuda opowiadać i z miłości płonąć. Przyszłam na świat po to, aby kochać Ciebie. Ty jesteś moim słońcem, a ja Twoim niebem. Przyszłam na świat po to, aby kochać Ciebie. Ty jesteś moim słońcem, a ja Twoim niebem. Dla Ciebie chcę być pierwsza, dla Ciebie zawsze młoda, dla Ciebie piękna, jak liana giętka zielona i zamierzona. To dla naszych oczu, bo piękność się broni i dla Twoich czułych, niecierpliwych dłoni. Przyszłam na świat po to, aby kochać Ciebie. Ty jesteś moim słońcem, a ja Twoim niebem. Przyszłam na świat po to, aby kochać Ciebie. Ty jesteś moim słońcem, a ja Twoim niebem. Oto jesteś na świecie, by mnie tulić w ramiona, cuda opowiadać i z miłości płonąć. Przyszłam na świat